Kurde, on tam wchodzi do... Nie to parze, no. Ej, patrzcie jaki ludzie mają bunkier na chacie, nie? O, i pszczoły też są cudowne. Proszę zejść z kadru, tak? Amber. Cześć siemanko, tak jak mówiliśmy wam w ostatnim odcinku, wybieraliśmy 3 osoby, które spełniły warunki konkursu, czyli zasubskrybowały nasz kanał, polubiły nasz film, napisały komentarz. Wasze niki znajdują się na samym dole opisu filmu, także zapraszamy do zapoznania się z osobami, które wygrały. I osoby te prosimy was o kontakt na e-mail bądź poprzez YouTube. Pozdro. Udało nam się dotrzeć jednak do jaskini, ale przed nami jeszcze pół godziny spaceru, a jest godzina 19:10. Czyli przy dobrych wiatrach, jak zejdziemy na dół i wejdziemy do góry, to będzie ciemno. Nie wzięliśmy latarki. Dobra, mamy jeszcze trochę baterii w telefonie. Tam jest w ogóle jakaś kopalnia kamienia. Wszyscy już skończyli pracę. Koparka jest niezamknięta. A tędy niby tutaj był znak na Szpeja Pirogosz, czyli na jaskinię Pirogosz albo na przełęcz Pirogosz. A tam tu jechaliśmy wcześniej. Byliśmy po złej stronie rzeki. To była wina nawigacji, bo nie widziała tej drogi tutaj, tylko tamtą, ale stamtąd było 2,5 godziny piechotą. Także jest kozacko. Fajnie, bo w Polsce to byłby ochroniarz, tak zwany pan Cieć. A tu jest luz, pełen luz. Nikt tego nie pilnuje. Zresztą po co komu kamienie? Elegancko. Tak wyglądają oznaczenia szlaków w Albanii. I tędy jest ścieżka. Także jesteśmy w domu. Elegancko. Tak w zasadzie to no jest mega dziko, ale żeby gdziekolwiek tutaj z tej Albanii dojechać, to jednak potrzebne jest w dużej mierze auto. Bez samochodu jest mega ciężko. To jest chyba jakiś turystyczny punkt trochę, no bo jednak te barierki zostały po coś stworzone, nie? No one mogą mieć, nie wiem, ze 30 lat. Ja nie wiem, gdzie tu się idzie, nie? No schodzimy właśnie w tą przełęcz, Sylwia. Właśnie, ale hardcore. Dla samych widoków warto. No teraz najładniejsze kolory, bo jest Golden Hour i będzie później Golden Night na powrocie. Wow. Tutaj z barierki nic nie zostało. Na pewno spadł jakiś kamień z góry. To jedna z tych rzeczy, która może nam się przydarzyć. Albo spadnie jakiś kamień, albo spotkamy jakiegoś węża i elo. Pokażę ci tylko na szybko. Teraz jesteś... Wow, już prawie jesteśmy na miejscu, ale się mega boimy kamieni. Przed chwilą było słychać, jak spada jakiś głaz, połamał gałąź, także jest mega niebezpiecznie. W ogóle nikt tędy nie chodzi, zobaczcie jak to wygląda. Tędy nikt nie chodzi. Jesteśmy chyba pierwszymi turystami, nie wiem, kurwa, od 5 lat. A, pokrzywy! Ale będę zdrowy.
Wow, Uwaga na pokrzywy. ale komarów. Komary, pokrzywy. Te pokrzywy wyglądają jak jakieś ogromne liście z sałaty. A, piecze. Tam jest, a tam jest dziura, chodź, idziemy zobaczyć. Nie, ja tam nie idę. No nie pękaj! Ja tam nie idę. Ała, pokrzywy. Nie idę dlatego tam. Ała, ała, ała. Jak ja widzę tą pokrzywę, to ja tam nie idę. Dobra, idę. Ała, ała, ała. Zrobię to dla was. Poświeć. Ale zimno tu jest. Poświeć latarką. No mam! Latarką. O kurna, to jest latarka Samsunga właśnie. O, ktoś tu się rozbiera. To są te ciuchy trupa jakiegoś, co wysech już. Tu jakieś zwierzę spało. No. Co? O, kurwa. Gdzie jesteście? Człowiek wpadł do jakiejś dziury. Dobra, wchodzimy do jaskini. Wow. Ale akcja. Reakcja. Ale tu jest zimno, ej. Szok, co? Myślisz, że jest tu jakieś zwierzę? Tak, nietoperze. Są? Są nietoperze, no. O, Nietoperki. To są nietoperki na pewno. Nie lubią jak się po nich świeci. Aha. Są. ojejku! Nie krzycz. Przepraszam. Są youtuberki. Elo mordy. One będą zaraz wylatywać na łowy, bo one tak jak zachodzi słońce, nie? Ale zaraz to Chodźcie, idziemy, bo to jest... To też są wszędzie. Będzie ten... COVID od Albanii. Nietoperze z albańskie. Tam też są na końcu. Tak? No. Ale są, wiszą, no. Dobrze, to jak są nietoperze, to mnie tu już nie ma. Do widzenia. Do widzenia. Ale akcja. Ja nie jadłem nietoperza. Idź Maja, są nietoperze. No, warto. Tylko nie przynieść COVID-a jakiegoś nowego. Wow. Jezu, one mają tu dziury. Mają, no. Ojej. O! Wow. Wchodzimy do ostatniej groty. Ale grota. Wow. Słyszysz to? Słyszycie? Słyszysz? Ale tam musi być nietoperze. Nie idź pierwsza, daj Sławka. Nie idź. Ale piszczy. Ej, coś tam stoi. Gdzie? Po lewej. Zobacz, że nie wziąłem latarki, nie? Co stoi tam? Idź trzecia. Ale nie ostatnio, zawsze coś nie może napaść od tyłu. Patrzcie pod nogi, bo Tam jest bardzo piszczą. ślisko. Tam piszczą z prawej. Jest bardzo ślisko, tu jest woda. Ja chyba nie chcę iść dalej. Jest, patrzcie, tam śmierdzi takim Śmierdzi, no. Ojej. Tak, wiecie, wdychajcie przez koszulkę, bo one ogólnie roznoszą wściekliznę przez odchody. A odchody się unoszą w powietrzu. Tu jest coś napisane, nie? Zapalniczką ktoś pisał. Albo odkryliśmy jak... O! Odkryliśmy jakieś starożytne napisy. Nie ma tu jest błąd, ale już tu ktoś był i nie było. Co, były nietoperze? Co? Były nietoperze? One są tam Taka bardzo wysoko. wielka czarna taka kopuła nietoperza, ale nie było ich widać przez te... Mamy za kiepskie latarki. Oj. Nie, ogólnie spoko, fajne miejsce, warto się przejść. Ile szliśmy? Za 20 minut, nie? No z pół godziny z powrotem, może nawet nie. Elegancko. Idziemy. Teraz jakieś spanie. Tu widać domki tak naprawdę. Normalnie koniec drogi to był, że te się koła zsuwały na dół, a na dół 500 metrów. Oczywiście, jak zwykle mamy odprowadzaczy do domu. Halo piesku. O, jeszcze jeden przyszedł. Cześć. Ps, ps, ps.
Jesteśmy po kolacji, jesteśmy mega padnięci po kanionie i po tej całej jaskini. Jesteśmy teraz w mieście Beret albo Berat. No fajnie, ogólnie ładnie to wygląda teraz to miasteczko. To jest miasteczko 1000 okien. Dlatego, że te wszystkie stare budynki, tak naprawdę widać ich tylko ściany i okna, tak? Chodziło o kwestię tego, że one kaskadowo się budowały, te wszystkie domy i to był taki wielki efekt tego starego miasta, które jest teraz, że tu było widać tylko okna. A jeżeli chodzi o podsumowanie całego dnia, to no tak, odwiedziliśmy kanion, odwiedziliśmy jaskinię, odwiedziliśmy jakąś wioskę, w którym był jeden dom. No było trochę dziwnych akcji. Na przykład przy kanionie szukaliśmy miejsca do spania i do jedzenia i jakiś tam niby znalazł się nagle gościu, który gada po angielsku, jest niby Włochem, zmarła mu ciocia, opowiedział nam całą historię przez 5 minut. Mówi, że zawiezie nas do knajpy, tam nam w ogóle wystrzelili jakąś cenę z kosmosu za spanie. No i co? I żeśmy zrezygnowali, przyjechaliśmy tutaj. Tu się okazało, że większość hoteli ma check-in do 22, więc nie mieliśmy gdzie spać. W hotelu, gdzie śpi Sławek i Maja, nie pozwolili nam rozbić namiotu. Teraz się okazało, że możemy rozbić namiot w knajpie, ale już wzięliśmy sobie booking za 17 euro, więc dość sporo, ale nic tańszego nie było. Także tak to wygląda. Taki ogromny karaluch. Wow. A kukaracza. No i zjedliśmy sobie kolację i było w miarę tanio, bo zapłaciliśmy około 50 zł za grillowaną świnię, za kiełbaski, za warzywa i za... No to nie była butelka wina. Ile to mogło być? Pół litra wina, no mniej więcej. Mała karafka wina. Także to była nasza szamka. No i teraz zmierzamy, mamy 15 minut do tego miejsca, gdzie śpimy. Mamy mega wielkie łóżko w ogóle, mega. I słuchajcie, tak wygląda Stare Miasto nocą. Nie, jest ładnie, ogólnie jest bardzo ładnie. Mamy tam Wi-Fi, więc wyślemy materiały sobie na spokojnie. Jeszcze mamy Dropboxa. No i tak, mega mnóstwo. To nie jest ten piesek, którego karmiłaś? Cześć! Mamy samych tutaj kumpli w ogóle i znajomych. Cześć. O, zazdrośnie. Dzień dobry. Cześć. Fajne są te psiaki, ale nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. Nie bój się, nie bój. Jest chudziutki, nie? Ten to jest upasiony. Ale on wygląda na takiego wystraszonego trochę. Ja go karmiłam. No wiem, ale miałaś jedzenie. A teraz dał się też pogłaskać. Bardzo ładne miasto. Nie, naprawdę, to wygląda, teraz to wygląda super. Naprawdę jest super. Ale jesteśmy padnięci. I mamy wrażenie, że jest to dość mocno islamistyczna część Albanii w tym miejscu. Ale jutro mamy plan dojechać do Macedonii, do kanionu Matka. Właśnie chciałem wam pokazać przykład, czego możecie się spodziewać w Albanii. Musicie bardzo uważać, bo w wielu miejscach, my o tym słyszeliśmy, to jest pierwsza, którą spotkaliśmy studzienkę, bo byliśmy tylko w Ksamil i na uboczach. Ale w miastach patrzcie pod nogi, bo w wielu miejscach naprawdę jest mnóstwo odkrytek studzienek, takich i takich okrągłych i można wpaść i zrobić sobie po prostu krzywdę. Także uważajcie. Pokażemy wam miejscówkę, gdzie spaliśmy wczoraj, bo dojechaliśmy do miasta naprawdę późno, już nie mieliśmy czasu, żeby znaleźć miejscówkę na namiot. To była najtańsza opcja, udało nam się znaleźć. Trochę bałagan. No, super wygodne, duże łóżko. No i taka łazienka. I to wszystko. A i śmieszny jest ten kosz na śmieć. No te flamingi różowe. Jak się spało?
Pierwszy raz w hotelu od tygodnia. Dobrze. Zbieramy się i jedziemy na Macedonię. W ogóle w tym hotelu, w którym spaliśmy, jest też kemping, ale dowiedzieliśmy się dopiero na miejscu. Tutaj na tej trawce można się rozłożyć. W ogóle zaczęła tutaj kwitnąć lipa. Są takie cudowne zapachy. O, i pszczoły też są cudowne. Wleciała mnie. Ale chciałam wam pokazać, tu gdzie nie wyjdziesz, rano jest zawsze żółw. Cześć żółw. No oczywiście, że tak. Żółw w ogrodzie. Szkoda, że nie udało nam się tu rozbić, bo fajne miejsce. Może jeszcze przyjechać kamperem. Wyszliśmy z hotelu. Pierwszy napotkany znajomy pies. No i ogólnie wszyscy się zebrano w barach, w parku. Piją kawę, gadają. Jeszcze co możemy wam dzisiaj powiedzieć, to że zmierzamy w kierunku Macedonii i będziemy zmierzać do kanionu Matka koło Skopje i tam prawdopodobnie zostaniemy jakiś dzień. Wątpię, żeby to było dłużej i będziemy się kierować z powrotem w kierunku Albanii. Mam nadzieję, że około tygodnia nam to powinno zejść, nie dłużej, i będziemy później lecieć w kierunku północnej Albanii, Czarnogóry, Chorwacji, no i do domu. Także przygoda. Panowie na Lagalu łowią sobie ryby. Jakaś akcja. Fajnie sobie robią. Mają zajęcie w każdym bądź razie. Także spoko. No. A my szukamy jeszcze dzisiaj jakiejś ciastkarni, dlatego że mam straszną ochotę na słodkie do kawy. Tutaj nigdzie w knajpach nie podają żadnych ciastek, żadnych bułek, a ja to tak lubię. I widzieliśmy jakieś napisy, wyroby cukiernicze wczoraj. Będziemy szukać. Tędy jest wejście do zamku. Tam, na górę. Pewnie jest to największa atrakcja tego miasta. Wczoraj tam jest. Oj, to nasi przyjaciele. Ale tam naprawdę jest ten sam, to wczoraj. No widzę. No bo to jest miejscówka. To jest biznes. Gościu ma kawę, a tu mają cukiernię i oni bez siebie nie potrafią istnieć. I kupiliśmy sobie, się nazywa Mont Blanc. Ubite białko z cukrem i zamrożone. Pokaż, jak się cieszysz, już się uszy trzęsą. To jest pół kilo cukru na bank. Sławek jak zjadł, to już mówi, nie potrzebuje kawy, wyrzut insuliny. Po jednej łyżeczce? Akwarium na zewnątrz, ja pierdzielę. Hello. Dziwne, ej. Jak to świeci słońce, to one mają tam 40 stopni tą wodę. W tym roku na święta, bo zawsze się tam zupa rybna.
Jesteśmy teraz w części Starego Miasta w Berat. No i ogólnie, jeżeli chodzi o uliczki, to są majestatycznie przepiękne i naprawdę robi to wrażenie, bo te domy stoją tutaj powiedzmy od setek, albo jak nie, to może i od 1000 lat. Problem jest tylko taki, że jest tutaj mnóstwo śmieci. Oni nie są aż tak leniwi jak powiedzmy Hiszpanie czy Tajowie, ale jednak jest syf troszeczkę. Troszeczkę jest syf. Schodzimy na dół, bo jest koniec drogi. Castelli of Berat. Most ten tutaj to jest most linowy, który cały czas pracuje. My po nim idziemy i robi takie, wiecie, fajne uczucie, jak się jest w takim stanie nieważkości troszeczkę. Sławek już chyba w samochodzie. Ostatni rzut oka na Beret. Okej. Wczoraj nasze odczucia były takie średnie na temat tego miasta, dlatego że nie mieliśmy czasu się po nim przejść. Było trochę stresu związane ze spaniem i tak dalej, ale dzisiaj po kawce ja oceniam to miasto na warte jednego dnia. Ja bym mogła tu trochę pomieszkać. No może jakby się tak poznało lokalców, ale ogólnie jest tanio. Kawę piliśmy po 2 zł od kawy, czyli jakby espresso 2 zł, podwójne z mlekiem 4 zł. Wchodzimy do antycznego sklepu z pamiątkami, gdzie magnesy i inne rzeczy są wykonane ręcznie. Tutaj? Super. To w drewnie wszystko. Is it handmade? Nice. You specjalist. Nice, perfect. Nice. This is a Catholic or Orthodox? Ładne, no, fajne. No, piękne. Is many tourists now in Berat or not yet? Waiting for big season. Okej, fajnie. No nic nie kupuję, nie? Bo gdzie ja to sobie w plecach? No, To jest dużo, nie? No właśnie, ale jest to Fajnie, no gościu ma, nie? Talent. Jest talent. To nie jest byle co. Z takim widokiem dzisiaj jemy szybkie śniadanie. Jezu, majonez do Wow, frytek. w końcu sosy. Teraz spróbuj ten majonez, bo on stoi może od tamtego roku w końcu. Super, ale kanapka. Majonez jakby z wodą. Coś do picia? To wam bierze coś do picia? Mamy też coś do picia, Maja? Mamy? Mamy, tak? Nie, koniecznie. Idzie za ladę. Piwo kupił? Za ladę poszedł. Skasować. Poszedł za ladę, robić zakup. Kurde, on tam wchodzi do... On tak wszędzie chodzi. On tak wszędzie chodzi. W ogóle się nie przypomina. Łukasz wchodzi do sklepu za ladę i sama obsługa. Do knajpy wchodzi, patrzy do talerzy, do garków. Tak, ale no, to jest fajne. Puszczać, dawaj.
Szybko! Przed 12. Nie, no musieli mieć denominację i ci wszyscy starsi ludzie piszą z tymi 1-0 więcej. A może się uda po raz zapłacić? Tak. Nie, ona była w porządku, ona mnie tu zaczęła klepać, że z Polski, że super, w ogóle tam coś mówiła do mnie, ja nie rozumiem, nie? Ej, pomyliliśmy drogę, oczywiście przez Maję. Ej, patrzcie jaki ludzie mają bunkier na chacie, nie? Ja pierdzielę, masakra, a tam z tyłu jest w ogóle full economic diesel. W ogóle nie kopci ten samochód tam. Ale mega, ej. To jest do sprzedaży, sitet to jest do sprzedaży. 003 06 97 725 5391. Jak chcecie kupić, to dzwońcie. Z tym gadaliśmy i później jak Pomóż nam się rozwijać. Zasubskrybuj nasz kanał, polub i odwiedź nasze profile społecznościowe.